Partnerem odcinka jest Surfshark, który specjalnie z okazji zbliżającego się Black Friday przygotował dla Was promocję. Mamy dla Was kupon Dobra Herbata, który upoważnia Was do skorzystania z 83% zniżki oraz 4 bezpłatnych miesięcy. Zapytacie, po co Wam VPN? No przede wszystkim daje Wam bezpieczeństwo w internecie. Kiedy na przykład łączycie się z publiczną siecią Wi-Fi, Wasze dane są szyfrowane i nawet wykradzione będą bezużyteczne. Tutaj mój ulubiony gadżet jest również alert, który informuje nas za każdym razem, kiedy ktoś próbował przechwycić nasze wrażliwe dane, albo na przykład kiedy hasło jest zbyt słabe i wymaga poprawienia. Możemy również korzystać z niedostępnych w naszym kraju serwisów streamingowych, a poza tym, bardzo istotne, przyspieszamy internet, ponieważ blokujemy reklamy, dzięki czemu zmniejsza się transfer danych, generują się oszczędności, no i przeglądarka szybciej pracuje. Pamiętajcie, Dobra Herbata, 83% zniżki, 4 bezpłatne miesiące. Która szklanka herbaty wydaje Wam się bardziej apetyczna? Czy ta świeżo zaparzona mięciutką wodą, czy ta zaparzona jakieś już chwilę temu wodą twardą? No oczywiście ta świeżutka. Często pytacie nas, dlaczego herbata wygląda nieapetycznie, zwłaszcza czarna? Dlaczego pojawia się dziwna piana na powierzchni? Dlaczego pojawia się dziwny, oleisty korzuszek? I dlaczego, gdy ostygnie, robi się mętna? Dziś odpowiemy na wszystkie te pytania. Czajnikowy.pl. Piana w herbacie to coś, co budzi Wasze wątpliwości i obrzydzenie. Tu oczywiście już jej nie mamy, ale każdy z Was widział pianę, każdy z Was nieraz doświadczył wrażenia, że coś jest nie tak z tą herbatą, że tam się dziwnie spieniła. I nie chodzi tylko o takie pojawiające się czyste bąbeleczki, które sobie pływają i wyglądają, jakby ktoś może nie do końca dobrze opłukał z płynu do naczynia, w których parzy, ale chodzi o naprawdę gęstą, burą pianę, która wygląda jak coś, co może zostało z fabryki herbacianej na herbacie, jakieś smary, jakieś dziwne rzeczy. Generalnie bywacie przerażeni. Okazuje się, że taka piana nie jest czymś nietypowym, pojawia się normalnie na herbacie. Jest związana ze składem chemicznym herbaty, ale jest też związana z postacią liści, ze sposobem parzenia, z rodzajem herbaty. Najwięcej takiej piany będzie powstawało przy herbatach drobnych i takich, które mają tak jakby dużo powietrza w swoich liściach. Kiedy jeszcze zalewamy to gorącą wodą i tak raczej zamaszyście zalewamy, wbijając więcej powietrza rozpuszczonego w wodzie w te liście, powodujemy, że po prostu banieczki powietrza, czy to z liści, czy to właśnie z wody, zaczynają się unosić do góry, no i powstaje piana. No ale oczywiście piana nie powstałaby od tak, gdyby nie było czegoś, co się pieni. No i tutaj mówimy o substancjach amfifilowych, czyli takich, które są na granicy dwóch gdzieś tam ośrodków i tworzą błonę, która nadęta powietrzem tworzy taką bańkę, co znamy z baniek mydlanych. No i mniej więcej tak to działa, aczkolwiek nie mówimy tu o mydle, tylko o innych substancjach zawartych w herbacie, aczkolwiek saponiny również znajdują się w herbacie naturalnie w ilości około 0,1%, ale to jest tylko część tego, ponieważ mamy tutaj jeszcze zdenaturowane białka i kwasy tłuszczowe, które no właśnie mają takie właściwości. No i ta piana, jeżeli Wam się nie podoba, no możecie ją zgarnąć, możecie się jej pozbyć, ale tak naprawdę nie ma problemu, żeby ją wypić. Co więcej, ciekawostka jest taka, że można wróżyć pogodę z tej pianki. Okazuje się, że kiedy jest wysokie ciśnienie, to piana trzyma się brzegu naczynia. Jeżeli jest niskie, to pływa na środku. No, ogólnie nie wróżyłbym pogody w ten sposób, ale no, możecie sprawdzić, czy rzeczywiście gdzieś to się tam pokrywa z rzeczywistością. Kolejna obrzydzająca nas w herbacie sprawa to korzuszek. Bardzo trudno to pokazać w kamerze, ale na pewno widzieliście, bo pytacie, dlaczego na powierzchni herbaty pływa to właśnie kożuch, taki film, taka warstwa, trochę oleista, trochę czasem przypomina jakby nawet rozlaną benzynę, osadza się też na krawędziach naczynia, zwłaszcza kiedy poruszamy tym naczyniem, widzimy, że to tak pracuje, powstaje taka charakterystyczna pręga na poziomie herbaty, no i krótko mówiąc, nie podoba nam się to i nie chcemy tego w herbacie. Coś takiego początkowo uczeni tłumaczyli obecnością wosków na powierzchni liścia. No generalnie
liście są pokryte tam woskami w mniejszym lub większym stopniu, to ich ochrania je. No i jakoby miałyby to być te woski właśnie, które się pod wpływem wysokiej temperatury z liści wydostają i gromadzą na powierzchni, tworząc taki tłuszczyk, taki korzuszek. A niestety okazało się, że tak naprawdę to nie o to chodzi. Jest to związane z twardością wody, a właściwie z obecnością węglanu wapnia w wodzie. I tu polifenole zawarte w herbacie potrafią tworzyć kompleksy z tym właśnie węglanem i zbadano sam ten korzuszek i okazało się, że w 15% on się właśnie składa z węglanu wapnia. Co więcej, stwierdzono, że im będzie wyższe stężenie jego w wodzie użytej do parzenia, tym ten kożuch będzie wyraźniejszy i twardszy, więc no, jeżeli nam to bardzo przeszkadza, pamiętajmy, że również nie jest to szkodliwe, a tylko estetycznie nieładne. Jeżeli bardzo nam to przeszkadza, wybierajmy wodę, która ma mało węglanu wapnia, filtrujmy, kupujmy mineralną, zwróćmy uwagę na skład mineralny na opakowaniu, na etykiecie, wszystko jest wyszczególnione. Im mniej będzie tego węglanu wapnia, tym będzie mniej tego kożucha. Jeżeli macie z tym duży problem z waszej wody wodociągowej, może znaczy to, że akurat ujęcie wody, z którego pobieracie swoją wodę, jest zlokalizowane gdzieś w jakichś warstwach wapiennych i macie może jakąś taką triasową wodę, może jest to jakaś woda mineralna, no może to posłużyć do domowych eksperymentów i możecie sprawdzić, jaką macie wodę i zaparzyć herbatę tą samą różnymi wodami i sprawdzić, gdzie będzie lepszy kożuch. Tak czy inaczej możemy to wypić. Ostatnią, najbardziej zjawiskową przyczyną, dla której obrzydza nas nieświeża herbata, jest jej mętnienie. Zauważcie, w porównaniu ze świeżą wygląda, jakbym płukał tutaj pędzelek od malowania farbką. No niestety. Jest to zjawisko, które występuje w herbacie czarnej, ponieważ jest związane z teaflawinami, a to z kolei są polifenolowe pigmenty, które powstały w herbacie wskutek utleniania, oksydacji, z katechin. Generalnie wiąże się to z produkcją herbaty czarnej i niektórych ulongów. No i między innymi dlatego herbata czarna ma taki kolor. Oczywiście nie jest czarna, ale właśnie dzięki temu pomarańczowemu pigmentowi ona się różni bardzo od herbaty zielonej w naparze, więc to wiąże się znowu z węglanem wapnia. No i powstają kompleksy, które sprawiają, że herbata mętnieje i wygląda, jakby ktoś tam może kapnął trochę mleka albo no nie wiem, mi się to jakoś kojarzy z wodą od płukania pędzelka w przedszkolu, no ale każdy tam co innego widzi. Tak czy inaczej nie mamy za bardzo ochoty tego pić. No i znów nie jest to szkodliwe, aczkolwiek nieapetyczne. Jak zaradzić? No znowu, musimy wybrać wodę, która będzie miała mniej węglanu wapnia i możemy ją po prostu przefiltrować, możemy kupić, albo musimy wypić po prostu herbatę, póki jest ciepła, ponieważ to zjawisko zachodzi dopiero podczas stygnięcia naparu, albo kiedy już w ogóle wystygnie. Stąd starajmy się pić herbatę po prostu świeżą. Zapaszmy sobie mniej, jeżeli wiemy, że zbyt długo zajmie nam wypicie dużej ilości, paszmy częściej mniej, nie zostawiajmy na wiele godzin, a unikniemy takiego zjawiska. Będziemy cieszyć się pyszną, klarowną herbatą. To tyle. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego i mam nadzieję, że jeszcze coś Was w herbacie nurtuje. Piszcie do nas jak zawsze. Do zobaczenia na czajnikowy.pl. czajnikowy.pl